Flask versus Pedestal. Tak. Witajcie w sumie na moim pierwszym offline'owym wystąpieniu Bakimo. Moim tematem jest Flask versus Pedestal. To będzie taki bardziej okrojony trochę przepływ przez te dwie biblioteki, głównie pod jednym punktem. Co ciekawe, w zasadzie obie te biblioteki ciemnie używane. Flask to w zasadzie w naszych wszystkich, większości naszych Pythonowych projektów, a Pedestal był bodajże w Timebocie w Girze. Albo Slacku, nie pamiętam, który to był projekt. Ale najpierw, zanim w ogóle zacznę opowiadać o tych bibliotekach, powiem, jak taki web framework czy biblioteka powinna działać. Przede wszystkim najpierw powinna interpretować żądanie, które do tej biblioteki przychodzi, powinna je zamienić na, nie wiem, jakiegoś mapa, hashmapa, dicta, nie wiem, obiekt, cokolwiek, żebyśmy mogli potem z niego korzystać i na przykład pobierać z tego żądania dane. Potem powinna wykonać jakiś kod, jakąś logikę biznesową, use case'y, nie wiem, kod do bazy danych, cokolwiek. I na końcu powinna zwrócić jakąś odpowiedź. HTTP zazwyczaj jakiś plik, nie wiem, cokolwiek. JSON, for data, nie wiem, cokolwiek tam trzeba. No i zaczynając już od biblioteki, czyli Flask na początek. Przede wszystkim jest to w Pythonie. Jest to biblioteka zaimplementowana na interfejsie WSB, czyli to jest jakby taki interfejs, który opowiada o tym, jak web serwer powinien obsługiwać żądania i tak dalej. Zazwyczaj robi to synchroniczne w tym interfejsie, poza tym jest prosty. To pokazuje ten przykład, wystarczy 5 linijek i w zasadzie możemy uruchomić jakiś endpoint i coś uruchomić sobie serwer za pomocą jednego polecenia i jednej zmiennej środowiskowej. Następna biblioteka, czyli Pedestal, to jest Clojure. To jest ring, czyli jakby Pedestal został zbudowany na ringu, którego Pedestal nie lubi, bo nie potrafił obsługiwać wcześniej na przykład requestów synchronicznie. To jest w sumie zabawne, ale no nie wiem dlaczego tak to zrobili, ale tak to wyszło. Poza tym jest API First Model, czyli w założeniu, jakby w defaultowym konfigu nie chcemy renderować HTML-a, jakichś statycznych stron, tylko przesyłać pomiędzy sobą dane na przykład JSON-em albo for datą z użyciem na przykład SPA. Na przykład. Nie tu. O, i taki przykład też skorzystałem, trochę więcej kodu, żeby wystartować najprostszy Hello World w tej bibliotece. I teraz przechodzę do sedna w zasadzie tej prezentacji, czyli sposób, w jakim żądania HTTP są przetwarzane. Jeżeli chodzi o Flask, to przede wszystkim pierwszą taką ważną rzeczą ważną uwagi jest kontekst i kontekst mapy w zasadzie też. Jest to kontekst, przechowuje całe informacje na temat danego żądania. Kiedy żądanie się pojawia, Flask tworzy swój własny kontekst z oznakami zapisywany tak, żeby jedno żądanie nie mogło wpływać na drugie i żeby nie mogło pobierać z jednego żądania danych do drugiego i przenosić i tak dalej, żeby po prostu, żeby to było deduplikowane. Poza tym kontekst jest przesyłany pomiędzy wszystkie middleware'y, hooki, sygnały, handlery, cokolwiek jest pomiędzy żądaniem a odpowiedzią, wszystkiego jest pchany kontekst. No i do kontekstu trafimy cały obiekt z aplikacji, w którym są jakieś settingi, konfigi, nie wiem, buffy, blueprinty, cokolwiek tam może być. Następną ważną rzeczą jest obiekt request. Trafia on do kontekstu na samym początku. Najpierw on jest tworzony, potem jest tworzony kontekst aplikacji. Przechowuje dane żądaniu, nie wiem, jakieś query parametry z URL-a, z dane z JSON-a, nie wiem, for data, pliki, cokolwiek. Przede wszystkim to, co w kontekście jest globalny dla lokalnego kontekstu, czyli inny request nie będzie mógł dotrzeć do innego requestu i nie będziemy mogli go modyfikować w żaden sposób.
Kolejną ciekawą rzeczą w Flasku są middleware'y. Co prawda one są nieco ukryte w postaci innej biblioteki nazwanej Varexig, ale nie wiem jak to czyta. W każdym razie opakowują taki middleware, opakowuje jedną łapkę w drugą. Dzięki temu na przykład możemy mieć nie wiem, debugowanie, czy logery, czy cokolwiek. Przede wszystkim służą do zmiany zachowania lub obserwacji aplikacji, nie wiem, na przykład CSRF-y, XSS-y, czy tam cokolwiek chcielibyśmy dołożyć, jakieś czeki, autoryzacje, cokolwiek. No i najprostszy przykład debugger, który jak leci 500 zamiast ładnego Internet Server pokazuje ładny stack trace i błąd, którego możemy ładnie przeczytać. O, powiadomienie. Tak, i w najprostszej postaci może to być dekorator, na przykład, który sprawdza jakąś autoryzację użytkownika i pobiera go i wstrzykuje go w request. I taki przykład prosto z TCG. Mamy dekorator, który wstrzykuje, który najpierw pobiera token z requestu, weryfikuje go i wstrzykuje usera prosto w request. Kolejną rzeczą w Flasku są hooki i sygnały. Przede wszystkim powiadomiają subskrybentów o jakiejś wykonanej akcji, nie wiem, że request przeszedł, że templatka została wyrenderowana, że nie wiem, coś się może zająć przed requestem. Na przykład wykorzystuje się do logów, ale nie tylko, może być wykorzystywany też, no nie wiem, do pobierania użytkownika z sesji i zapisania go do jakiegoś globalnego obiektu. I ostatnim elementem we Flasku, jakby całego tego procesu, są handlery, czyli ten kawałek kodu. No i co? No i możemy pobrać sobie jakiś JSON, możemy go coś wykonać, coś zrobić i potem zwrócić jakąś odpowiedź. I to w sumie tyle. Jeżeli chodzi o Flaska, następną rzeczą jest pedestal. W pedestalu wygląda to nieco inaczej, trochę podobnie, trochę nie. Ale najważniejszą rzeczą są interceptory. Tak, to jest to podstawowy element tej biblioteki. W zasadzie wszystko się opiera na interceptorach. Z nich stworzymy jakby cały ten flow przetwarzania danego requestu. Sama biblioteka dostarcza ich kilka istotnych, na przykład interceptor, który zamienia dane requestu na JSON albo wrzuca je do mapy. Sam interceptor to jest para takich dwóch jednoargumentowych funkcji, enter i leave. Co ważne, nie musimy obu ich implementować, wystarczy tylko jedna, żeby całość działała. To wygląda mniej więcej tak. Przychodzi request, dostajemy kontekst, każdy interceptor dostaje kontekst mapę, przechodzimy przez wszystkie entery, leavey i wracamy i dostajemy odpowiedź. Kolejnym ważnym elementem, który pojawił się też na tamtym rysunku, jest context map. Jest ona przesyłana i zwracana z każdego interceptora i to jest bardzo ważne. Tam w tej context mapie możemy, zazwyczaj jest ona zmieniana przez dany interceptor. Zazwyczaj nie musi być, możemy po prostu zobaczyć, czy nie wiem, zwalidować na przykład jakieś dane i przesłać ten kontekst dalej, możemy dorzucić jakiś respons. Tak, właśnie. Zawiera ona wszystkie dane o żądaniach, zawiera wszystkie dane o odpowiedzi z danego żądania, no i oczywiście kolejkę pozostałych interceptorów do wykonania. Chain Provider to jest taki element, który wykonuje wszystkie kolejne interceptory w kolejce. To jest też element odpowiedzialny za utworzenie kontekst map i wstrzykiwanie ich do interceptorów.
I ostatnim elementem są właśnie handlery. Jest to specjalna funkcja, która przyjmuje request i zwraca response mapę składającą się z statusu i z ciała odpowiedzi. Podsumowując, we Flasku mamy hooki, sygnały, middleware'y, konteksty, requesty. Wszystko jest pchane po kolei, a interceptory za to w pedestalu wykonujemy jeden po drugim, za pomocą, posługując się enter i leave'em, modyfikując kontekst mapę, aż dojdziemy do końca i zwrócimy jakąś odpowiedź. I w sumie tyle ode mnie dzisiaj. Ja chciałem zapytać, ponieważ przedstawiłeś w bardzo obiektywny sposób to, jak te biblioteki działają, w wielkim skrócie. Natomiast ja jestem również ciekawy, jaka jest Twoja subiektywna ocena działania tych frameworków. To znaczy, który ty framework woli, z jakiego powodu, jeżeli tak jest, jakie są wady i zalety, ewentualnie czy w jednym frameworku pisze się kod lepiej, szybciej, gorzej i tak dalej. Myślę, że samą wybierając technologię raczej bym użył pedestala. Bardziej mi się ta biblioteka podoba, przynajmniej jeżeli chodzi o pisanie API i ten właśnie API First Model. Jeżeli mam pisać zwykłą stronę internetową, taką starą, w której backend serwuje HTML, to raczej bym wybrał Flask, bo myślę, że to nie opłacałoby się wybierać pedestala i się z tym męczyć. Jeżeli chodzi o zalety, to na pewno Flask jest bardzo prosty, można bardzo szybko go wystawić. Pedestal jest nieco trudniejszy, chociaż to, co jest Dockerem, to też nie jest duży problem. Poza tym w pedestalu też to, o czym mówiłem, wszystko jest przesyłane z funkcji do funkcji. Nie ma tych globalnych obiektów, więc to myślę też jest plus. No, tyle. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. Okej, dzięki. Czy te interceptory działają na takiej zasadzie, że można na przykład, jak idzie sobie ten request przez te interceptory, to na przykład odrzucić taki request, bo na przykład nie ma ładnego jakiegoś nagłówka? Tak, Okay. można. Mi się to skojarzyło z filtrami w Javie. Znaczy, możesz strzyknąć dowolny interceptor w dowolne miejsca, może zrobić ci cokolwiek nie czytał. Cofnąć jeszcze do tego diagramu działania interceptorów. Mógłbym. Czekaj. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Nie, już nie mam. Dzięki.